And that's called scale invariance. Scale invariance. In other words, you don't change as you change scale. Aha, czyli to używane jest właśnie niezmienność w skali, że zmienia się rozmiar, natomiast nie zmieniają się proporcje. Or in other words, perfect constructive compression. Lub też inaczej idealna, konstruktywna kompresja. Based on golden mean ratio. Która oczywiście jest oparta na tej złotej proporcji. Now, Einstein was clear that perfect constructive compression was the solution to the unified field. Einstein nie miał wątpliwości co do tego, że ta idealna, konstruktywna kompresja jest rozwiązaniem dla teorii jednolitego pola. But last night, did you know that we gave you a clue that the same perfect constructive compression is the key to taking memory through death? Ale jak wczoraj mogliście zaobserwować podczas wczorajszego wykładu, pojawiła się taka sugestia, że ta sama teoria może wytłumaczyć sposób, w jaki możemy przenieść nasze wspomnienia poprzez próg śmierci. It's the reason why if you interview a large number of people who have had near-death experiences, jest to też powód, dla którego kiedy spytamy dużą liczbę osób, które miały doświadczenia z pogranicza śmierci, they will tell you the sequence of patterns they saw. Powiedzą, że taką rodzaj obrazu, który widzieli w odpowiedniej sekwencji, odpowiednim ułożeniu, is actually the way DNA is folding and braiding. That's what you see when you die. It's the map to death. Te obrazy, które tam widzieliśmy wcześniej, odpowiadają sposobowi, w jaki DNA się zwija i składa, tak jakby zaplata. So last night we were talking about the way in which that braiding or folding or plaiting of DNA i wczoraj mówiliśmy o tym, w jaki sposób to składanie lub związywanie lub też zaplatanie DNA is measurably affected when you feel love and bliss. Można zmierzyć w momencie, kiedy odczuwamy uczucie miłości i tego błogostanu. So actually what's happening is you make low frequency sound with your heart and brain when you have love and bliss. Kiedy odczuwamy uczucie miłości i błogostanu, nasze serce i nasz umysł wytwarzają taki dźwięk o bardzo niskiej częstotliwości. And the measurements we made show that your DNA responds to that love and bliss. I podczas badań, które przeprowadzili, dowiedzieli się, że DNA nasze odpowiada na tą częstotliwość by braiding or nesting. Właśnie w taki sposób się zawijając, zaplatając. Braiding oznacza tak jak zaplatamy, powiedzmy, warkocz. To tego typu. It's called embedding. I też takie jakby zagnieżdżanie się jednej struktury w drugą. So the way in which short waves fit inside longer waves. Jest to sposób, w jaki te krótsze fale wchodzą w sposób konstruktywny w te dłuższe fale. It's called perfect nesting or perfect embedding or perfect fractality. I to nazywamy właśnie taką perfekcyjną fraktalnością, perfekcyjnym zagnieżdżeniem, perfekcyjnym złączeniem. It's how your DNA's electric field gets into the mind of God. I to jest ten sposób, w jaki nasze pole energetyczne, nasze DNA tak jakby wnika w umysł Boży. It's the physics of the communion of saints, the collective unconscious. Yeah. Jest to ta fizyka, która przedstawia obcowanie świętych, tą jedność świętych. Science has a language for that kind of self-organizing electric field now. I nauka już teraz ma terminy, ma nazwę na tego typu fenomen. It's called a phase conjugate dielectric. Phase conjugate dielectric, phase conjugate dielectric or fractal field.
no ciężko przetłumaczyć jest ten termin. Chodzi o pole fraktalne, takie fazowe. Sprzężone fazowe pole elektryczne. And the thing that's cool that science is now aware is that these electric fields are self-organizing, they're bioactive, they're kind of magic. I co jest fajne w tym wszystkim jest to, że nauka teraz wie i rozumie, że te pola tak naprawdę są takie samoorganizujące się, bioaktywne oraz w pewnym sensie magiczne. And if you were to ask an Aboriginal tribesman in Australia, an Aboriginal, ask them, where do you go when you dream? Gdybyśmy na przykład zapytali te plemiona aborygeńskie z Australii, gdzie udajecie się, kiedy śnicie, they would say, well, I go down the song line, the dreaming track. Odpowiedzieliby, że idą taką ścieżką pieśni, ścieżką dźwięku. And we now know that we can measure the dreaming track, the song line of the Aboriginals. It's true. I w obecnym momencie jesteśmy w stanie zmierzyć tą ścieżkę dźwięku, tę drogę, którą oni przebywają we śnie. It's literally a river of magnetic conductivity. Tak naprawdę jest to jakby taka rzeka elektrycznej przewodności, elektrycznego pola. And where those magnetic rivers cross, like right here, the white lines cross. Jak tutaj widzimy na tej mapie, gdzie te rzeki, tak jak te prądy się przecinają. You have fractality, you have distribution. Yeah? Mamy tą dystrybucję, to rozprzestrzenienie, tą fraktalność. So this is an introduction to why you need a magnetic map of your bed and your house. I to przekłada się na to, dlaczego potrzebujemy mieć taką jakby mapę, zrozumienie naszego elektrycznego pola, naszego domu czy naszego łóżka, w którym śpimy. Because if your house is made of metal, the magnetic rivers are blocked, and so is your dreaming. Ponieważ jeżeli nasze miejsce spania, nasz dom, nasze łóżko są w dużej mierze zbudowane z metalu lub aluminium, to te elektryczne rzeki są zablokowane i w taki sam sposób blokujemy nasze śnienie. So as we come to know more and more about living electric fields, i kiedy zwiększy się nasze zrozumienie tych pól elektrycznych, tych żyjących pól elektrycznych, what the ancients called a shem or a Highward Firestone, do których starożytni odnosili się poprzez słowo shem, we understand more about sacred capacitors. Wtedy rozumiemy więcej, o co chodziło w tych świętych kondensatorach. Yes, a stupa, for example, a prayer house. Na przykład stupa, czyli taki dom modlitw. It's actually a design for a particular kind of capacitor. Jest to taka struktura, która jest właśnie tego typu kondensatorem. A charge field that nourishes growth. Jest to takie pole ładunku, które wspomaga i przyspiesza wzrost i życie. So, if we know what living electric fields are, kiedy wiemy już, kiedy zrozumiemy, czym są te żywe elektryczne pola, we can finish the work of our ancestors. Yeah? Możemy dokończyć dzieło, które rozpoczęli nasi przodkowie. And then we could invent architecture. I wtedy możemy rozwijać i tworzyć architekturę. You decide whether your architect gets a paycheck based on whether the field effect in the building causes seeds to grow. I wtedy możemy zrozumieć, która z struktur architektonicznych tak jakby zdaje egzamin i przyspiesza i wspomaga to życie, ten rozwój tego życia. And I can tell you, if the building is full of steel and aluminum and electrosmog, it's going to prevent seeds from growing. A które są zbudowane z dużej ilości stali, aluminium, różnego rodzaju metali, które blokują ten rozwój życia. And it can take the soul from your children. I z takich drastyczniejszych przykładów może to spowodować zabranie duszy naszym dzieciom. You do not want to live in dead air and in metal buildings.
you lose your plasma, you lose your aura. Jeżeli będziemy mieszkać w takim martwym powietrzu, martwej przestrzeni otoczonej metalem, będziemy tracić naszą aurę i tą naszą plazmę. This is the essential science of the living electric field. I tego głównie dotyczy nauka zajmująca się polem elektrycznym, żywym. If you take a piece of wood or living cloth like hemp and you feel the cloth, jeżeli weźmiemy kawałek drewna lub kawałek materiału, na przykład pochodzący z konopi lub innego materiału żywy, you can feel your aura, your charge go into the wood or the living organic material, yes? Możemy poczuć, jak nasza aura wnika w ten materiał lub w ten kawałek drewna. However, if you take your hand and you touch metal, a z drugiej strony, kiedy weźmiemy naszą rękę i dotkniemy do metalu, you can feel your aura die right at the edge. Możemy poczuć, jak właśnie na styku tym nasza aura tak naprawdę ginie. There's a simple physics for that. I tłumaczy się to w prostych zasadach fizyki. Your plasma, your charge, your aura, your spirit, nasza ta plazma, nasza aura, nasz duch cannot inhabit, it cannot breathe through material which is not fractal. Nie jest w stanie tak jakby zamieszkać, żyć, przenikać przez materiały i substancje, które nie są fraktalne. You know, in the old houses in Switzerland, there was always a hole in the roof for grandma to go through when she dies. Na przykład w Szwajcarii, w takich starych domach zawsze była taka dziura wiercona, która miała służyć babci, która kiedy umrze, będzie mogła się przez nią wydostać. As there is a tube out the pyramid pointed in the correct direction. Tak samo jak w piramidach mieliśmy takie szyby, które są skierowane w odpowiednim kierunku. Because that's where you're going to project your plasma when you die. Ponieważ w tym kierunku, który były one skierowane, chcieli przekazać swoją plazmę po śmierci, skierować ją. If you weren't here last night, this is a picture of the plasma, your ghost, your aura. I wczoraj właśnie mówiliśmy o tym, to jest zdjęcie, które przedstawia tego naszego ducha, naszą duszę, naszą plazmę, aurę. The soul after death. Po śmierci, duszę po śmierci. Now that's an electric field that wants to go somewhere. To jest to pole elektryczne, które po śmierci chce gdzieś pójść, gdzieś się przedostać. It's going to seek a place of compression. Będzie szukało takiego miejsca kompresji, which is fractal and can become acceleration, the sacred space. Które to jest tym świętym miejscem i jest fraktalne i może wspomóc, przyspieszyć cały ten proces. So this is a famous anthropologist studying fractality in ancient African architecture. I tutaj widzimy badania, które tutaj Rona Iglasza, który badał w Afryce taką starą architekturę fraktalną. And you see, everything in the village is made of biologic material. Wszystko w tamtej wiosce było stworzone z biologicznego materiału. And the shape of the village is the same as the shape of one house, is the same as the shape of the altar in the shaman's house. I to, co widzicie tutaj naokoło, to są cały ten kształt, to jest cała wioska, natomiast to na obrzeżach to są poszczególne chaty, które jak widzicie mają dokładnie taki sam kształt jak cała wioska oraz jak ołtarz, który był wewnątrz i w centralnej miejscu tej wioski. So when the inside looks like the outside, that's called fractal. Kiedy zewnętrzna część tak jakby wygląda dokładnie tak samo jak wewnętrzna, wtedy możemy mówić o fraktalu. And that creates compression acceleration, yeah? I to stwarza to przyspieszenie, tą kompresję. It's what Carlos Castaneda called the place of power in the room. I to jest to, co było nazwane takim miejscem mocy w pokoju.